Zajęcia zdalne rozpoczęliśmy rok temu. Funkcjonowanie uniwersytetu w trakcie pandemii było i jest wyzwaniem. Wówczas jednak zupełnie nie wiedzieliśmy, co nas czeka i jak długo to potrwa. 10 marca podjęliśmy decyzję o zawieszeniu zajęć na 12 dni. Wówczas powszechne było przekonanie, że im szybciej przejdzie się na zajęcia online, tym lepiej. A my chcieliśmy zbudować system. Kiedy zaczęliśmy się przygotowywać, to natychmiast pojawiło się pytanie, jak spowodować, że wszystkie osoby, których to dotyczy, kilkanaście tysięcy studentów, wszyscy nauczyciele, poradzą sobie z tym, że to będzie dla nich przystępne, że to będzie coś, dzięki czemu zaczną uczyć się zdalnie, zaczną uczyć zdalnie i rzeczywiście jak najlepiej skorzystają z tej sytuacji. Oczywiście nie wiedzieliśmy wówczas jeszcze, jak ten system będzie wyglądał. Ale nie zaczynaliśmy od zera. Mieliśmy duże doświadczenie w integrowaniu różnych narzędzi, także sprawnie pracowaliśmy w chmurze. Było to wręcz koniecznością, dlatego że jesteśmy w 5 lokalizacjach. W naturalny sposób nasza uwaga skoncentrowała się zatem na tych narzędziach, z których korzystaliśmy z sukcesem do tej pory, mianowicie na narzędziach pakietu Google. Za sugestią naszych dydaktyków zwróciliśmy tam szczególną uwagę na aplikację Google Classroom. I gdy się jej przyjrzeliśmy, już wiedzieliśmy, że to był strzał w dziesiątkę. Wiedzieliśmy, jak zbudować nasz wirtualny budynek. Przyszedł czas, kiedy odpaliliśmy cały system, rzuciliśmy procesy na ekran, które w niczym Matrixie przelatywały nam na monitorach. Zakładał się jeden classroom, drugi, trzeci, czwarty. Zakładaliśmy też użytkowników, liczyliśmy statystyki, czy zdążymy do rana wszystko uruchomić. Dopiero parę godzin przed rozpoczęciem zajęć to się udało. Ludzie byli bardzo zmęczeni i bardzo zestresowani, ale też wszyscy byli bardzo zadowoleni, że odnieśliśmy sukces. Zintegrowaliśmy Google Classroom z wirtualną uczelnią i z naszym planem zajęć. Dzięki temu jednym kliknięciem można było się przenieść do właściwej sali. W okresie, kiedy Zespół do Spraw Nauczania na Odległość i dział IT pracowali koncepcyjnie i wdrożeniowo, dydaktycy intensywnie się szkolili. Oczywiście online. Już wówczas okazało się, że ta technologia nie jest taka straszna. 23 marca rozpoczęliśmy zajęcia zdalne. Według takiego samego planu, jaki był ustalony przed pandemią, w tych samych grupach, z tymi samymi prowadzącymi. Niezwykłe było to, że wtedy odbyły się właściwie wszystkie zajęcia, a frekwencja była 100%. Oczywiście, że brakowało mi spotkań ze znajomymi. Oczywiście, że brakowało mi przychodzenia do budynku i bycia po prostu na Uniwersytecie SWPS. Ale w tym wszystkim pocieszająca była prostota narzędzi online. My mieliśmy wszystko w jednym miejscu. Czekały na nas classroomy, plany lekcji, a także wszystkie materiały od naszych dydaktyków. Pomocna była też forma tych zajęć, ponieważ odbywały się one o tych samych godzinach z całą naszą grupą ćwiczeniową i z naszym wykładowcą. To na początku było niezwykle cenne, bo dawało nam namiastkę normalności i chociaż kawałek poczucia tego, że nic się nie zmieniło. Wirtualny budynek ożył tylko dlatego, że pojawili się w nim dydaktycy i studenci. To jest bowiem istotą uniwersytetu. I oczywiście ogromnie tęsknimy za tym, żeby w końcu spotkać się bezpośrednio, twarzą w twarz. Niemniej jednak ten rok bardzo wiele nas nauczył. Wiemy też, gdzie te narzędzia sprawdzają się szczególnie dobrze. W związku z tym po pandemii będziemy chcieli zachować niektóre z nich i nadal je użytkować. Uczymy bowiem dla przyszłości, a umiejętność sprawnego i naturalnego korzystania z takich narzędzi jest też kompetencją przyszłości.